No siema, kochane narkusy. Nie mówcie, że nie zwabiła was ta jakże nie clickbaitowa i merytoryczna miniaturka. W kwietniu, w ostatniej miesięcznicy, mówiliśmy sobie z Michałem o tym, że miała w tym miesiącu miejsce premiera, no chyba najważniejsza stonerowo-dumowa w tym roku jak dotąd. No i Michał wskazał tutaj płytę Sleep. Jestem pewien, że miał dobre intencje, ale no niestety. Yeah, well, that's just like your opinion, man. Można mu to wybaczyć, bo chodzi oczywiście nie o Sleep, a o Monche. Monte? Dobre. Mógłbyś wreszcie dorosnąć trochę. Mógłbyś w końcu zacząć słuchać dobrej muzyki? Bądźmy łagodni. Myślicie może, że wasz ulubiony zespół gra ciężkie riffy? Monche grają riffy brutalne i ciężkie jak buldożer, wyrywający z korzeniami baobaby w lasach tropikalnych. Myślicie może, że wasz ulubiony zespół pali dużo trawy? Monche pompują swoje żyły ayahuaskę, a nosem zamiast koksu wciągają mrówki ludojady. A może uważacie, że wasz ulubiony wokalista ma potężny growl, ciekawą barwę? Wokalista Monche brzmi, jakby jadł na obiad spaghetti z drutu kolczastego i popijał to tłuczonym szkłem. Zresztą posłuchajcie tego. Ale dobra. Kim są nasi dzisiejsi bohaterowie? Monche to argentyński zespół, a ich album zatytułowany Monche jest debiutem. I krótkie wprowadzenie, krótka historia. Na naszą skrzynkę dostajemy mnóstwo materiału, naprawdę. Dużo więcej niż jesteśmy w stanie przerobić, przesłuchać, już nie mówiąc o rzeczowym zrecenzowaniu, przerobieniu tego. Są to rozmaite nagrania na różnym poziomie produkcyjnym, karierowym, że tak powiem, nie tylko z Polski, ale też z zagranicy. I muszę przyznać, że nie darzymy zbytnią sympatią wiadomości, które otrzymujemy od użytkowników z Ameryki Południowej. Six bestest in the world, come to Mexico, please. Zazwyczaj, jest jakiś brazylijski thrash metal, tego typu historie, więc jak zobaczyłem w skrzynce wiadomość od Diego Petujo, gitarzysty Monche, no to tak na początku, jeden z tych pewnie, nie? Ale okej, zaryzykowałem, kliknąłem w link i wow! Nagle życie zaczęło mieć smak. Antydepresanty zaczęły działać. I zaczęła działać też muzyka Monche. Ich debiutancki album to 7 utworów poprzedzone krótkim, dosyć dziwacznym intrem, który zapowiada nam raczej granie bardziej syntezatorowe, ale reszta płyty to pełen energii niszczycielskiej, jak najbardziej bezkompromisowej stoner doom metal, który unika tego, czego w tej muzyce nie lubię, czyli nudy i rutyny. Monche to nie jest stoner, do którego robicie tak, ale muzyka, która po prostu napompowuje was energią, sprawia, że chcecie wyskoczyć z okna, rozwalić budę psu sąsiada, a potem nakopać sąsiadowi, bo psy są oczywiście spoko, piesków nie ruszamy. Ja mówię, koniec świata. To, co jest w tej mieszance tak dziwne, tak dla mnie świeże i fajne, to właśnie pewna nieposkroniona dzikość. Owszem, jest tu sabatowski riff, ale jest też bardzo obecny pierwiastek doomu europejskiego, który dodaje temu materiałowi złowieszczości, a podlane to jest taką punkowo-hardkorową energią. Serio. Zdarzają mi się takie fantastyczne momenty przyspieszenia, że po prostu wszystko zaczyna chodzić jak na granicy eksplozji. Po prostu to jest ewidentnie stoner na trochę innych używkach niż marihuana. Najbardziej jednak ujęły mnie za serce wokale na tej płycie. Mamy tutaj pełną paletę od czystego śpiewu, poprzez jakieś tam chórki,
aż po taki wredny, okropny, skurwiały growl, który mógłby się znaleźć na jakichś wydawnictwach nawet grindcore'owych czy porn grindowych. Ja absolutnie tutaj nie przesadzam. Posłuchajcie sobie chociażby tego fragmentu. No właśnie, i kolejna rzecz to jest język hiszpański, który no... Mi amor. Po prostu działa tak egzotycznie w tym połączeniu. Przywołuje skojarzenia chociażby z Brujeria. Jeśli lubicie Brujeria, to pewnie Pocho Aslan wam się nie podobał, bo to był nudny album. A tutaj znajdziecie też właśnie tę aztecko-inkaską energię z takim może nie kartelowym sznytem, ale ewidentnie czymś negatywnym, bo tak jak duża część Stonera to jest muzyka o niczym, o jaraniu heheziółka, tak tutaj Monche zdecydowanie uderzają bardziej w te klasyczne dumowe rejony, bardziej horrorowe, co zwiastuje nam już zresztą okładka tej płyty. W ogóle ta dzikość zespołów stonerowo-dumowych z Ameryki Południowej, z tamtych rejonów, to jest chyba temat na dłuższy materiał, bo rzeczywiście ta scena ma w sobie coś takiego nieeuropejskiego. Ten stoner europejski często ucieka w tą psychodelę, ale też w nudę, powtarzalność, generyczność. Oni się tym zupełnie nie przejmują. Oni prą po prostu uparcie przed siebie, robią to po swojemu, robią to bardzo dobrze. Jeśli wolicie na przykład takie stonerowe propozycje jak Acid Witch czy Orange Goblin, ale właśnie z większym tym twistem zła i pokoju w tej muzyce, to z pewnością Monche wam się spodoba. I to wszystko na dzisiaj. Dajcie znać, jak wam się ten album podobał. Że wam się podobał bardziej niż Sleep, to nie musicie pisać, bo ja to wiem. I to wszystko na dzisiaj. Nie traćcie więcej czasu na oglądanie tego filmu. Kliknijcie sobie w link na dole i posłuchajcie tej fantastycznej płyty. Cześć! Gówno, prawda?